Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj poruszymy sobie temat bardziej techniczny niż dookoła biznesowy, organizacyjny czy tego typu. Dzisiaj porozmawiamy sobie dokładnie o tym, jak zadbać o odpowiedni performance aplikacji no-codowych. Przejdziemy sobie przez wszystkie aspekty takich aplikacji, które tworzycie za pomocą platform no-codowych, ponieważ to, jak podchodzimy do ich tworzenia, jest bardzo podobne do tego, jak robimy to w tradycyjnym podejściu, czyli musimy zadbać o takie aspekty jak odpowiednia struktura bazy danych, jak odpowiedni performance, przerzucenie pewnych rzeczy między frontendem, backendem, między serwerem a urządzeniem użytkownika. Musimy oczywiście odpowiednio podejść do planowania. Natomiast chcę Wam też dzisiaj powiedzieć o kilku istotnych aspektach, które są specyficzne dla świata aplikacji no-codowych, szczególnie takich platform jak Babel oraz Zano. Tak jak powiedziałem, temat dzisiaj będzie trochę bardziej techniczny. Oczywiście przejdziemy sobie przez takie tematy jak planowanie. Oczywiście każdą aplikację, którą tworzymy, musimy odpowiednio zaplanować. Porozmawiamy sobie o tym, jak dbać o performance na frontendzie, czyli po tej części użytkownika, której on de facto dotyka, którą on widzi, jak komunikować się z tym użytkownikiem, jak sprawić, żeby te aplikacje na tym frontendzie nie zamulały, tak zwanie, tak, żeby działały one w sposób odpowiedni, oraz porozmawiamy sobie o performance'ie na backendzie, czyli jak sprawić, aby aplikacja już po stronie serwera również nam w żaden sposób nie opóźniała tego, czy nie zżerała zasobów serwera w jakiś straszny, niedorzeczny sposób. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy. Dobrze, więc porozmawiajmy sobie na początku o planowaniu. Za każdym razem, kiedy rozpoczynamy pracę nad nową aplikacją, powinniśmy się zastanowić de facto, czego ta aplikacja będzie dotyczyła. I dlaczego powinniśmy to robić? Jak wiecie, każda aplikacja, każdy rodzaj aplikacji, czy to będzie CRM, Client Relationship Management, czy to będzie jakiś sklep internetowy, czy to będzie platforma do po prostu zarządzania zadaniami, czy to będzie jakaś platforma z listingiem ofert pracy, czy to będzie platforma do zarządzania pracownikami w firmie, czy zasobami firmy, musi być odpowiednio zaplanowana. Bardzo kluczową kwestią jest to, że kiedy podejdziemy w ogóle do tworzenia aplikacji, powinniśmy sobie oczywiście zadać pierwsze pytanie, czym jest ta aplikacja, tak? Gdzie de facto będą te punkty, które najbardziej będą tą aplikację obciążały. Wiadomo, że ekrany, takie jak ekran logowania czy rejestracji, raczej nie są tymi ekranami nigdy, które są najcięższe czy wykonują najcięższe workloady w naszej aplikacji, więc powinniśmy się w ogóle zastanowić, gdzie mamy te punkty naszej aplikacji, w których ewentualnie te problemy z performance'em mogą wystąpić, gdzie nasi użytkownicy liczą na to, że coś się będzie działo szybko, a gdzie de facto są punkty, w których użytkownik będzie świadom tego lub będzie zmuszony do tego, ale odpowiednio poinformowany, że będzie musiał poczekać na wykonanie jakiejś akcji. Musicie pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jakiej aplikacji byście nie tworzyli, czy jakiej infrastruktury nie mieli dostępnej, zawsze może się trafić punkt taki, który będzie wymagał po prostu czasu na realizację. I ten czas nie będzie liczony w sekundach, tylko na przykład w minutach, w godzinach. I właśnie te punkty muszą być odpowiednio zaplanowane. Jak do nich podejść? Co w nich powinno się znaleźć? Jak poinformować użytkownika? Jak ten cały workload rozbić między tą frontową częścią aplikacji, czyli tym, co użytkownik widzi, a jak między serwerem, czyli tym, co de facto użytkownik nie widzi, ale dzieje się gdzieś poza jego de facto zakresem czy polem widzenia. Więc zawsze musimy sobie te aspekty dokładnie planować. Oczywiście w planowaniu mamy kilka innych aspektów, które powinniśmy brać pod uwagę, o których też będziemy mówili trochę dalszej części naszego dzisiejszego podcastu. Mianowicie,
Jeżeli planujecie aplikację, to będziecie planowali również jej strukturę. Jeżeli będziecie planowali strukturę, to musicie się zastanowić nad tym, czy aplikacja będzie z tak zwanym single page'em, czy multi-page'em. Czy struktura bazy danych, którą będziecie robić teraz, czy chcecie ją zrobić po prostu jak najszybciej, bo chcecie po prostu zwalidować pomysł w jak najkrótszym czasie, co też jest ok, ale ma również swoje minusy, takie, że jeżeli nie zadbacie o odpowiednią strukturę bazy na początku, bo chcecie po prostu zrobić to jak najszybciej, żeby działało jakkolwiek i nie zadbacie na przykład o to, żeby baza była w dłuższej perspektywie bardziej performatywna, bardziej wydajna, żeby łatwo można było ją rozbudowywać o kolejne rzeczy, no to problem ewentualnie pojawi się później. Oczywiście, możecie do tego podejść tak, ja tylko teraz waliduję pomysł, a jeżeli pomysł się sprawdzi, to będą środki i czas na przebudowę, no ale nie zawsze ma to rację bytu. I o tych wszystkich aspektach sobie też dzisiaj porozmawiamy, bo one z punktu widzenia właśnie planowania naszej aplikacji są kluczowe. Natomiast to, co chcę podkreślić, i to jest pierwszy punkt, który jest krótki, ale bardzo rzeczowy i bardzo ważny, musicie pamiętać, że planowanie zawsze naszej aplikacji jest kwestią kluczową. Bardzo wiele osób na tym wczesnym etapie deprecjonuje to, że jeżeli nie zadbamy właśnie o tą aplikację na samym początku, to później będziemy mieli potencjalnie dużo więcej problemów, niż gdybyśmy po prostu poświęcili dzień czy dwa na odpowiednie zaplanowanie, czy to struktury aplikacji, czy bazy danych, czy stron, czy tego, jak ten workload cały będzie rozłożony pomiędzy częściami, czy między modułami tej aplikacji. I musicie o tym zawsze pamiętać i będę to podkreślał, powtórzę to po raz trzeci, planowanie jest kwestią kluczową. Jeżeli wy lub wasi klienci mówią, że dla nich to nie jest kluczowe, że chcą iść jak najszybciej, to powinniście tutaj podnieść czerwony alarm i powiedzieć: hej, okej, rozumiem, że velocity, że ta prędkość wytwarzania oprogramowania jest dla Ciebie kluczowa, ale zaplanujmy chociaż jakieś podstawowe elementy tej aplikacji, żeby działały one w odpowiedni sposób, ponieważ może się okazać, że jeżeli zrobimy to w zły sposób, zrobimy to szybko, nie zastanawiając się w żaden sposób nad tymi aspektami, to później po prostu będziemy musieli spędzić 2 razy więcej czasu nad przebudową tej aplikacji, albo nawet, co gorsza, budową jej od nowa. De facto to będzie oznaczało, że musimy 2 razy tyle na tą aplikację po prostu wydać. A de facto skończy się tak, że wydamy pewnie 3 razy więcej. Więc pamiętajcie proszę, podkreślam, planowanie jest zawsze kwestią kluczową, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji, ponieważ aplikacje nie są czymś bardzo prostym. No, chyba że tworzymy bardzo prostą aplikację, którą jesteśmy w stanie stworzyć w tydzień, co oczywiście jest bardzo mocną trywializacją tworzenia aplikacji. Natomiast planowanie jest kluczowe, ponieważ aplikacja to żyjący organizm. Jeżeli nie zadbamy o serce aplikacji, czyli na przykład strukturę bazy danych, no to później skończy się to po prostu brakiem wydajności, anemią naszej aplikacji. Więc pamiętajcie, powtarzam to po raz kolejny, ale to jest naprawdę bardzo ważna kwestia. Planowanie jest kwestią kluczową. Jeżeli to już mamy za sobą, to będę chciał dzisiaj omówić podział aplikacji, podział tego performance'u, tej wydajności aplikacji na 2 obszary. Mamy oczywiście obszar aplikacji, o którym sobie już w jednym z naszych podcastów rozmawialiśmy. Jest to frontend, czyli to, co widzi użytkownik, to, gdzie użytkownik wchodzi w interakcję z naszą aplikacją, tak? Czyli wszystko to, co widzi na ekranie swojego komputera czy swojego telefonu, jak również mamy backend, czyli to miejsce, gdzie odbywają się rzeczy już bez udziału użytkownika, których użytkownik de facto nie widzi, które dzieją się na naszym serwerze. Oczywiście zasoby w początkowych etapach tworzenia aplikacji, kiedy jeszcze nasz pomysł nie jest zwalidowany, mamy też mocno ograniczone i powinniśmy szczególnie dbać o ich performance, ale powinniśmy też dbać i mieć to w głowie, że jeżeli teraz nie zadbamy o performance, to później będziemy po prostu musieli na przykład 2 razy tyle płacić za utrzymanie serwerów. Dlaczego? Dlatego, że do przetworzenia tych samych rzeczy, jeżeli nasza aplikacja nie będzie miała odpowiednio przygotowanego performance'u, odpowiednio wyspecyfikowanej tej wydajności, tak? No to po prostu będziemy potrzebowali więcej mocy przerobowej. Więcej mocy przerobowej równa się wyższe koszty miesięczne utrzymania po prostu tych serwerów. Więc wiemy, że mamy frontend, wiemy, że mamy backend i to od frontendu dzisiaj zacznę tą rozmowę dookoła tego, jak zadbać właśnie o tą wydajność, żebyśmy mieli pewność, że aplikacja działa odpowiednio.
I pierwszy punkt, który chciałbym omówić, to strony. Jak wiecie, każda aplikacja składa się z różnych stron. Aplikacja webowa, którą tworzycie, ma różne podstrony, z którymi użytkownicy mają do czynienia. Na przykład landing page, na którym jest przedstawiony cennik, parę informacji o waszej aplikacji czy waszej firmie. Tak, jest to strona taka typowa wizytówka, do której jeszcze użytkownicy się w żaden sposób nie logują, po prostu tam pierwszy raz widzą waszą aplikację na przykład. Jest oczywiście strona rejestracji, logowania, jest strona również, która jest dostępna dla użytkowników już po zalogowaniu. I teraz tak. Każda aplikacja powinna być rozbita na kilka stron, no bo tak jak mówiłem, powinny one być od siebie odseparowane na przykład funkcjonalnie, czyli mamy ten landing page, na nim raczej nie chowamy żadnych rzeczy za paywallem, czy za właśnie tą ścianą do logowania i tak dalej. To jest po prostu nasza wizytówka, która powinna być lightweight, mega lekka, żeby się mega szybko wczytywała. Strona logowania też powinna być stroną osobną, do której użytkownik przychodzi, żeby się zalogować. Czy to będzie pop-up, czy to będzie osobna strona, to już będzie wynikało z samej struktury właśnie naszej aplikacji, którą powinniśmy wcześniej sobie zaplanować. No i ta strona, która jest dostępna już po wczytaniu. I jak wiecie, za każdym razem, kiedy użytkownik przechodzi na kolejną stronę, to ta strona się musi załadować. To znaczy, że trwa to jakiś czas. Czym więcej użytkownik będzie musiał nawigować między różnymi stronami, no tym więcej czasu będzie de facto tracił, no bo będzie musiał czekać, aż każda pojedyncza strona się zaloguje. I jak oczywiście dla każdego użytkownika jest naturalne to, że między stroną logowania i tym, co jest dla niego dostępne po zalogowaniu, no jest jakiś czas, który musi zająć aplikacji na przeładowanie tej treści, udostępnienie mu tej treści i tak dalej, no bo jest weryfikowany, czy on to on, że został zalogowany i jest przekierowywany w jakieś miejsce dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników, to właśnie tutaj znajdujemy się w miejscu, gdzie już użytkownik liczy na to, że aplikacja będzie działała super. I tutaj zrobimy małą pauzę, bo chciałbym właśnie teraz Wam powiedzieć o tym, i uświadomić Wam to, dla tych, którzy nie wiedzą, że aplikacje mogą być strukturyzowane w różny sposób. I co to dokładnie znaczy? Mamy podejście, które nazywa się Single Page Apps oraz Multi-Page Apps. Single Page, jak sama nazwa wskazuje, to znaczy, że mamy jedną stronę, dosłownie jedną stronę, na której są wszystkie funkcjonalności. I się teraz zapytacie, ok, jak to jest jedna strona, jeżeli w wielu aplikacjach ja mam gdzieś tam boczne menu, nawet po zalogowaniu, ja sobie na to klikam, no i widzę, że tam jest inna treść na tej stronie. To jak to się dzieje? No de facto w takim podejściu chodzi o to, że tak naprawdę wszystkie elementy mamy na jednej stronie. Mamy tutaj powiedzmy taką symulację menu. Znaczy, no to nawet nie jest symulacja, to jest po prostu menu. Ale po kliknięciu na dany element menu, że powinna nam się wyświetlić tutaj inna strona, my nie przeładowujemy użytkownika na inną stronę, tylko chowamy pewne treści z punktu widzenia użytkownika i pokazujemy mu inne. Pamiętajcie, że każda treść w naszej aplikacji jest grupowana w jakiś kontener, w jakąś grupę. Więc te wszystkie elementy, które na przykład dotyczą strony mój profil, lista użytkowników, lista zamówień, to mamy właśnie kontener, który nazywa się na przykład lista zamówień, lista użytkowników, mój profil i po prostu ten kontener chowamy przed użytkownikiem, a pokazujemy mu inny. Dzięki temu właśnie nie musimy przeładowywać tej treści, bo ładuje się ona za tym pierwszym logowaniem użytkownika, wczytujemy te wszystkie elementy, one są po prostu schowane, a kiedy użytkownik klika na jakiś element menu, to wtedy pokazujemy mu tą grupę. I to jest właśnie podejście Single Page Apps. Dzięki temu mamy wrażenie, użytkownik, który korzysta z naszej aplikacji, ma wrażenie, że kurczę, wow, zobacz jak tutaj wszystko szybko działa. Jak klikam, od razu wszystko widzę. Oczywiście nadal te rzeczy, i o tym też sobie porozmawiałem, które on widzi na tym Single Page'u, gdzie ma na przykład listę użytkowników, czy cokolwiek innego, muszą być wczytane, muszą być załadowane, tak? Ale to już jest troszkę co innego i o tym porozmawiamy sobie później, jak sprawić, żeby tutaj też te rzeczy ładowały się w bardzo szybki sposób. Natomiast samo przechodzenie między stronami jest bardzo szybkie. I z jednej strony jest to super podejście, bo oczywiście wtedy użytkownicy mówią, wow, zobaczcie, tak to działa. Tak? Działa to po prostu jak piorun, jak burza. Klikam, od razu wszystko widzę. Musicie natomiast pamiętać, że jeżeli załadujecie tam widoki 20 stron, 30 stron, 15 stron, czy coś takiego, to zawsze zależy oczywiście też, co się znajduje w tych kontenerach, no bo kontener kontenerowi nierówny, strona stronie nierówna, to musicie pamiętać, że to pierwsze ładowanie będzie dużo dłuższe.
Bo to znaczy, że de facto przy tym pierwszym logowaniu, przy pierwszym ładowaniu strony, my te wszystkie informacje musimy z tego serwera pobrać na temat struktury strony oraz tego, co się na niej de facto znajduje. Oczywiście, dopóki element nie jest widoczny, to my nie pobieramy danych, więc de facto nie obciążamy użytkownika ani jego łącza tym, że on też musi wszystkie dane pobrać, które by tam widział, no ale strukturę samej strony, czyli ten cały HTML z CSS-ami i tak dalej, wtedy już to jak najbardziej jest pobierane. Oczywiście to jest benefit, ale musicie pamiętać też, że jeżeli strona będzie za ciężka i na przykład doprowadzimy do sytuacji, w którym nasza strona ładuje się powyżej 5-8 sekund, no to użytkownik powie, kurczę, no dobra, no trochę trwa to długo. Trochę trwa to długo. Oczywiście, jeżeli to się dzieje raz, a użytkownicy spędzają cały dzień w naszej aplikacji, no to jest zawsze kwestia wyważenia. Multipage natomiast podejście polega na tym, że każdy z tych widoków, o których powiedziałem, czyli lista użytkowników, lista zamówień, mój profil, tak? No to za każdym kliknięciem mielibyśmy przekierowanie użytkownika do innej strony. Czyli użytkownik by po prostu przychodził i czekał, aż ta strona między sobą się załaduje. I tutaj mamy to, że oczywiście ta strona będzie się ładowała szybciej, bo ona będzie lekka, każda z tych pojedynczych stron, ale częściej będzie występowało ładowanie, przeładowywanie użytkownika między tymi wszystkimi stronami. I tutaj sami de facto nie ma, w mojej opinii nie ma takiego czegoś, że jedno podejście jest lepsze od drugiego. Bo musicie pamiętać też, że takie rozczłonkowywanie stron pomaga nam na przykład w utrzymaniu tego, aby użytkownicy mieli na pewno dostęp tylko do tego, czego dostęp mieć powinni. Pozwala nam na separację pewnych danych od siebie, pozwala nam na separację funkcjonalności, bo na przykład uznajmy, że nasza aplikacja ma funkcjonalności, które są dostępne na różnych levelach, tak, abonamentowych. Wtedy jest łatwiej może czasami, mówię może i czasami, bo to też nie jest reguła, utrzymać dostęp do tych funkcjonalności z dala użytkowników, którzy są na niższych planach abonamentowych. Natomiast tak jak mówię, nie ma tutaj reguły i nie ma jednej słusznej odpowiedzi, które podejście jest lepsze. Więc wiecie już, czym się różni single page oraz multipage. Wiecie dokładnie, jak ono funkcjonuje i czym się różni. Musicie również pamiętać, że naszym nadrzędnym celem jest to, aby strony były lekkie. I w przypadku single page jest to ciężkie do utrzymania, no bo po prostu ładujemy wiele stron w jedną i posługujemy się na przykład parametrami w URL-u, aby wyświetlać odpowiednie grupy, odpowiednio chować te kontenery i tak dalej. Więc musimy zadbać o to, aby jeżeli ściągamy tą strukturę danych, to żeby wraz z strukturą danych nie ściągały się dane czy listy elementów, które są niewidoczne. No bo to by znaczyło, że wtedy strona za tym pierwszym logowaniem będzie ściągała się bardzo powoli. Czyli de facto ładujemy oczywiście strukturę całej strony, mamy je trochę więcej, ale występuje to tylko raz. To jest jakiś benefit, coś za coś zawsze jest. Natomiast musimy zadbać na pewno o to, żeby wraz z tymi elementami, które są niewidoczne, nie ściągały się dane. Żeby dane pobierały się tylko wtedy, kiedy elementy są widoczne. I o tym musicie pamiętać i to jest właśnie bardzo ważny aspekt, który musicie podnieść na planowaniu swojej aplikacji. Jak de facto będzie wyglądała struktura tej aplikacji, struktura stron, żeby użytkownik poruszał się po tej aplikacji w sposób szybki, wydajny i nie odczuwał tego, że co chwilę musi się przeładowywać między różnymi stronami, bo to jest de facto wkurzające. A z drugiej strony, żeby to pierwsze ładowanie też nie było za długie. Bo musicie sobie zadać pytanie również, jak często użytkownicy odwiedzają naszą stronę, czy raczej korzystają z niej tak, że po prostu do niej wchodzą, odpalają ją raz i pracują z nią cały dzień, czy co chwilę wchodzą, wychodzą. Tak? No bo to ma wpływ na to, jaki odbiór będą mieli z tej aplikacji, z tego, jak ona się ładuje. Więc to tyle, jeżeli chodzi o podejście single page kontra multi-page i planowanie tego, żeby strony były lekkie, szybko się wczytywały i żeby po prostu w żaden sposób użytkowników, najzwyczajniej w świecie mówiąc, nie wkurzały. Dobrze. Co zrobić natomiast, żeby strony były lekkie? Tak jak sam HTML, CSS są raczej elementami lekkimi, o ile nie przesadzimy, bo tutaj też możemy sobie przesadzić, to na naszych stronach bardzo często dodajemy różne grafiki, obrazy, tak, które coś tam ważą i to one bardzo często powodują problemy z wydajnością. Musicie pamiętać, że jeżeli umożliwiacie użytkownikom dodawanie różnych rekordów, na przykład
do waszej aplikacji, które się wyświetlają jako jakiś listing lub cokolwiek innego i użytkownicy mogą tam dodawać na przykład pliki lub mogą dodawać tam obrazy, to musicie lub powinniście zadbać o to, aby te obrazy, które użytkownicy dodają, pamiętajcie, użytkownicy nie są techniczni. Użytkownicy bardzo często będą wrzucali obrazy, które ważą 10 MB, 20 MB, albo zgrozo jeszcze więcej. Będą wrzucali tam mnóstwo różnych rzeczy. To wy musicie jako deweloperzy tej aplikacji zadbać o to, aby te elementy, zanim pójdą na serwer, ktoś je będzie ściągał ze swojej perspektywy, aby one były odpowiednio lekkie. Wy natomiast jako deweloperzy, to jest jeden aspekt, o którym sobie jeszcze porozmawiamy troszkę później. Wy natomiast jako deweloperzy, jeżeli tworzycie na przykład jakiś landing page lub na stronie powinny być jakieś grafiki, jakieś pliki czy cokolwiek innego, powinniście również zadbać o to, aby nie były one ciężkie. Musicie pamiętać, że jeżeli na waszej stronie pojawi się grafika, która waży kilka megabajtów, i to będzie jedna grafika, która waży po prostu 5 MB, 10 MB czy cokolwiek innego, to bardzo mocno spowolni to ładowanie waszych stron, bo po prostu ta strona będzie ciężka. I teraz jeszcze pomnóżcie to przez ilość użytkowników i to jeżeli wasz serwer serwuje tą stronę do użytkowników, to on nagle musi dużo więcej tych danych wysłać, a wasi użytkownicy dużo więcej tych danych pobrać. Więc musicie pamiętać o tym, aby po pierwsze obrazy, które wrzucacie, były najlepiej w formacie PNG albo WebP. Są to obrazy, są to formaty grafik, które są najlżejsze i najbardziej rekomendowane, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie web aplikacji czy w ogóle stron www, ponieważ są one lekkie, a zapewniają bardzo wysoką rozdzielczość. Z drugiej strony oczywiście jest jeszcze taki format obrazów czy ikon jak SVG, który jest czystym elementem HTML-owym i pozwala nam na wrzucanie, to jest tak zwana grafika wektorowa, która pozwala nam skalować ją do różnych rozmiarów, ale w tle jest przeliczana właśnie skala tego, w jakiej skali jest ten element wyświetlany i zawsze ona zachowuje po prostu swoją odpowiednią jakość. Jest ona po prostu zawsze bardzo wyraźna i odpowiednio wygląda. Więc to jest kolejny aspekt, o który musicie zadbać. Po pierwsze o to, aby obrazy czy pliki, które ładujecie na stronę, które pobierają użytkownicy, były lekkie i żeby nie obciążały właśnie tego pierwszego ładowania stron. Więc to jest kolejny aspekt tego, jak zadbać o to, aby te strony były lightweight, czyli żeby one były jak najlżejsze i żeby można było je bardzo szybko wczytać czy pobrać po prostu z serwera. Musicie pamiętać, że za każdym razem, kiedy wchodzicie na stronę, no to pobieracie jej zawartość właśnie z serwera. Robicie po prostu ściąganie jej na własne urządzenie. I teraz właśnie przejdę do tego, o czym troszkę odrobinę powiedziałem na początku, czyli przeszukiwanie i wyświetlanie informacji na frontendzie. I porozmawiamy sobie tutaj właśnie o tym, jak nie tworzyć wyszukiwań, wyświetlaniu informacji i tak dalej, filtrowaniu, paginacji, jak właśnie zadbać o to, żeby dane, które pobieramy, i nie chodzi mi tylko o to, jak wygląda strona, ale też dane, które na naszej stronie wyświetlamy, czy to właśnie listy elementów, czy już jakiś detal jakiegoś pojedynczego elementu, czy coś w ten deseń. Jak zadbać o to, żeby te dane również się szybko wczytywały na tym frontendzie. Zacznijmy może od właśnie tego, o czym już troszkę powiedziałem, czyli o tym, co wrzucają nasi użytkownicy. Bardzo często w aplikacjach czy na różnych stronach mamy do czynienia z listami. Czyli mamy listę jakichś elementów, czy to właśnie są na przykład lista ofert pracy, czy lista użytkowników, czy jakakolwiek inna lista, to my tą listę ściągamy. I tutaj znowu do list mamy różne podejścia, natomiast jeszcze zanim przejdziemy do tego, jakie mamy podejścia do list, porozmawiamy o tym, i co użytkownicy wrzucają na naszą platformę. Musicie pamiętać, że jeżeli umożliwiacie użytkownikom tworzenie treści w waszej platformie, to musicie też mieć nad tym jakąś pieczę. Użytkownicy nie zastanawiają się nad tym, co wrzucają i jaki będzie miało to efekt na działanie waszej strony. Jeżeli pozwolicie użytkownikom wrzucać tekst i nie ograniczycie tego w żaden sposób, to może zdarzyć się użytkownik, który wrzuci tam tekst, który ma 1 000 000 znaków. Co to de facto znaczy, że ma 1 000 000 znaków? To znaczy, że będzie ważył całkiem sporo i użytkownik, który będzie chciał ściągnąć taką informację, no może mieć mały problem, bo będzie ściągał tekst, który ma 1 000 000 znaków, a do tego grafikę, która waży 20 MB. I co się w tym momencie stanie? No stanie się to, że będzie po prostu bardzo długo czekał na ściągnięcie takiej informacji. Więc wy jako deweloperzy powinniście zadbać o to, że jeżeli umożliwiacie użytkownikom swobodne tworzenie treści,
a jest to aplikacja ogólnodostępna, do której może zalogować się każdy nieprzeszkolony użytkownik, nie uświadomicie go, co on powinien robić, to wy musicie zadbać o to, aby ograniczyć to, co on de facto może wrzucać. Czyli na przykład, jeżeli on wrzuca, dajecie możliwość wrzucania obrazków czy jakichś plików, to na przykład ograniczyć ich maksymalny rozmiar, albo jeżeli nie ograniczacie tego maksymalnego rozmiaru, to go kompresować. Czyli po wrzucaniu do Was na serwer, wy po drodze go kompresujecie, obniżacie jego jakość. Coś takiego jak robi Facebook. Na pewno zauważyliście, że jeżeli korzystacie z Messengera i macie super grafikę zrobioną najnowszym Samsungiem czy najnowszym iPhone'em, gdzie jakość aparatu jest super i na waszym urządzeniu to zdjęcie waży 50 MB, to po wrzuceniu go na Messenger ono mocno traci na jakości, czy na Facebooka. Dlatego, że właśnie Facebook po drodze to zdjęcie mocno kompresuje po to, żebyście właśnie nie zapchali serwerów. Musicie pamiętać również o tym, że za miejsce na serwerach, czyli na to, ile możecie tych zdjęć rzucić, również płacicie. Więc jeżeli będziecie pozwalali każdemu użytkownikowi wrzucać tam nieskończenie wiele danych albo nieskończenie wielkie pliki, no to okaże się, że nagle będziecie po prostu ponosili dużo wyższe koszty utrzymania tej przestrzeni dyskowej, na której te dane będą dodawane. Więc to tyle słowem tego, jak powinniśmy dbać o to, co nasi użytkownicy tworzą. Natomiast porozmawiamy właśnie teraz o listingach. Listingi po pierwsze są złożone z tego, że my wyszukujemy w naszej bazie danych jakichś informacji. Żeby te dane ładowały się szybko, no to oczywiście nasze bazy danych powinny być odpowiednio zaindeksowane, to już jest temat bardziej zaawansowany, bardziej frontendowy i tutaj nie będę wchodził tak bardzo mocno w detale, czym jest indeksacja, co to jest caching i tak dalej, bo nie dzisiaj, nie jest to temat na dzisiaj, jest to już temat bardzo zaawansowany. Natomiast musicie pamiętać, że czym bardziej macie skomplikowane reguły wyszukiwania tych danych, tak, czym więcej reguł przeszukiwania tych danych, tym dłużej takie wyszukiwanie będzie po prostu trwało, więc powinniście tego unikać. Powinniście już na etapie samego serwera ograniczać dostępy do pewnych danych, czy na przykład wyświetlać użytkownikom wstępnie wyfiltrowane dane, a jeżeli chcą bardziej wyfiltrowane dane w sposób bardziej sprecyzowany, czy bardziej ustrukturyzowany, czy bardziej kompleksowy, to inicjalnie, nie jest to zbyt ładne polskie słowo, ale na samym początku ładujecie dane jakoś wstępnie wyfiltrowane, żeby ta lista wczytała się bardzo szybko, tak, żeby użytkownik miał już jakieś wstępne dane, a kiedy użytkownik będzie chciał sobie ją wyfiltrować, to dajecie mu tą możliwość. To znaczy, że on sobie zaznacza filtry, klika szukaj, wtedy pokazujecie loader, no i użytkownik jest świadomy, że takie wyszukanie może zająć trochę więcej czasu, ale przez to wy automatycznie z samej góry, z samego początku nie obciążacie tej aplikacji, czyli unikać właśnie tych kompleksowych, tych bardzo złożonych wyszukiwań albo searchów, czyli mamy zagnieżdżone wyszukiwanie elementów, bo to też bardzo mocno obciąża performance wyszukiwania tych list. Mamy również możliwość filtrowania tych list i filtrowanie oczywiście możemy robić po stronie serwera, co jest dużo szybsze, ale możemy również robić to na urządzeniu użytkownika. Każdy z tych podejść ma swoje plusy i minusy, nie będę tej dokładnie omawiał, natomiast musicie mieć zawsze świadomości to, że dane możecie filtrować właśnie po stronie urządzenia i wtedy to urządzenie użytkownika będzie obciążone, albo po stronie serwera. Więc tutaj też musicie do tego w odpowiednio wyważony sposób podchodzić, żeby to rozłożyć w odpowiedni sposób, żeby z jednej strony, jeżeli macie bardzo wielu użytkowników, nie pchać wszystkiego też na serwer, bo serwery mogą być przeciążone, ale spróbować pewne rzeczy zostawić do zrobienia do zrobienia na urządzeniu użytkownika. Przepraszam, troszkę mi się tutaj poplątał język. Dzięki czemu po prostu odciążacie swoje serwery i zostawiacie coś do zrobienia użytkownikowi czy jego urządzeniu. Następnym elementem, który może bardzo mocno przyspieszyć ładowanie danych, jest paginacja. Czyli de facto nie ładujecie od razu wszystkich elementów, jakie są znalezione w waszej bazie danych, tak, powiedzmy, że jest ich 1000, tylko je paginujecie, czyli stronicujecie. Wyświetlacie jakąś część tych informacji, na przykład 10 pierwszych rekordów, które znalazł serwer, i w pamięci serwer ma zapisane kolejne 10, dzięki czemu użytkownik widzi, że ma 10 rekordów, widzi, że ma kolejne strony, które może odwiedzić i w momencie, kiedy klika na drugą stronę, tak, na stronę kolejną, ładuje mu się kolejne 10 rekordów i kolejne 10 wczytuje sobie serwer, żeby mieć je już gdzieś tam w pamięci. Dzięki czemu de facto użytkownik ma wrażenie, hej, zobaczcie, super jak to się ładuje, kliknąłem drugi, od razu widzę 10, kolejne 10. Klikam trzecie, widzę od razu kolejne 10.
De facto jest to zrobione tak, że my wyświetlamy 10 rekordów użytkownikowi, 10 trzymamy w pamięci, te kolejnych 10 rekordów. Jak on klika, wyświetla to, ale serwer sobie od razu fetchuje, czyli pobiera kolejne 10 rekordów. Dzięki temu my nie ściągamy od razu informacji o 1000 rekordów, które mamy w bazie, tylko o 20, co jest dużo szybsze i dużo szybciej da nam odpowiedź z tego serwera. Tak? Więc w ten sposób możemy zadbać o to, aby też te dane wszystkie, nie tylko struktura aplikacji, ale też dane, które będziemy chcieli wyświetlać użytkownikowi, były ściągane w bardzo szybki i wydajny sposób. I na samym końcu, o czym chciałem porozmawiać, jeżeli chodzi o temat frontendu i trzymania odpowiedniej wydajności na frontendzie, jest jasna komunikacja z użytkownikiem. I to jest temat, który chciałbym zaznaczyć, że również jest bardzo istotny, a w wielu aplikacjach z niewiadomego mi powodu jest bardzo mocno pomijany czy traktowany po macoszemu. Nie wiem, czy Was też to spotyka, ale ja w bardzo wielu aplikacjach różnych producentów widzę to, że jeżeli kliknąłem na coś, to czekam. Nic się za bardzo nie dzieje, nie jestem o niczym za bardzo poinformowany, albo ekran się po prostu freezuje lub wiecie, zaczyna być za takim szarym troszkę takim szarym blurem, czy jest pokazane ok, no niby coś się dzieje, ale ja nie wiem de facto, czy aplikacja się zawiesiła, czy co się dzieje. No i dopiero po chwili ten ekran znika i są pokazane kolejne dane. Według mnie jest to średni UX i naszym zadaniem jako deweloperów powinniśmy zawsze informować użytkownika, że coś się zadziało. Albo przy logowaniu klikam przycisk zaloguj, no i widzę, że w przeglądarce sobie tam na kółeczko, bo ja zwracam akurat uwagę na takie rzeczy, coś tam się dzieje, zaczęło się coś ładować, ale na ekranie nie ma nic. Kliknąłem, mogę kliknąć drugi, trzeci raz, no i coś trwa długo. Ja nie wiem, czy znowu ja nie kliknąłem, czy może coś się nie zadziało. Bardzo często też batony nie mają reakcji na kliknięcie, tylko po prostu są cały czas takie samo wyglądają, więc ja nie wiem, czy ja kliknąłem, czy nie kliknąłem. Nie jestem poinformowany o tym, co de facto w naszej aplikacji się dzieje. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że w mojej opinii jest to bardzo ważne, żeby z użytkownikami rozmawiać poprzez ten interfejs frontendowy, żeby ich dokładnie informować o tym, co się dzieje. Musicie pamiętać, że frustracja użytkowników z tego, że według nich coś nie działa albo działa wolno, przeważnie wynikają z tego, że nie zostali poinformowani o tym, że coś może działać wolno. Użytkownicy przeważnie nie mają problemu z tym, że na coś muszą poczekać, jeżeli im powiemy i jasno zakomunikujemy. I o co dokładnie chodzi? Tak jak już właśnie dałem na przykład ten przykład ekranu logowania. Wpisałem mail, wpisałem hasło, kliknąłem zaloguj. Przycisk nie zareagował w żaden sposób, nie dał żadnej animacji czy żadnego wyszarzenia takiego indykatora, że został kliknięty, to po pierwsze. A po drugie, po kliknięciu na niego na ekranie nic się nie dzieje, tylko trzeba czekać. Według mnie dużo lepszym podejściem byłoby to, że jeżeli kliknąłem, to dostałem, wiecie, taką odpowiedź organoleptyczną, czyli pod tytułem przycisk się zaświecił, dał taki obraz, indykator, że kliknąłem, widzę, że kliknąłem, a po drugie na przykład na przycisku pojawił się loader, czyli ja wiem, że coś się ładuje i trzeba poczekać. Oczywiście znowu, jeżeli będzie to trwało nie wiadomo ile, no to użytkownik zacznie się frustrować, ale chociaż w tym momencie został poinformowany, że kliknął, że coś się ładuje i dopiero coś się zadzieje. I to jest prawidłowe podejście. Kolejną rzeczą jest na przykład eksportowanie czegoś do PDF-a, czy do plików CSV i tak dalej. Bardzo często, jeżeli użytkownicy chcą na przykład coś eksportować, nie są o tym poinformowani, że coś będzie trwało długo. Kliknęli eksportuj PDF, mija 5-10 sekund, no i dopiero plik został ściągnięty, ale na ekranie de facto nic nie widać. I to się dzieje w bardzo wielu aplikacjach, które obserwuję, czy z których korzystam. Według mnie dużo lepszym podejściem byłoby znowu włączenie jakiegoś loadera, czy jakiejś planszy na ekranie użytkownika z napisem generujemy PDF, to może zająć chwilę, poczekaj. Nie odświeżaj ekranu. Tak? Coś, co często użytkownicy robią, jeżeli coś się generuje według nich za długo i nie zostali o tym poinformowani, że nie powinny odświeżać ekranu, bo przerwie to proces, który będą musieli robić od nowa. Powinniśmy w jasny sposób zawsze, czy jakimiś alertami, czy pop-upami, czy czymś, informować użytkowników w jasny sposób, że coś się dzieje i powinni poczekać. W ten sposób
po prostu zbijamy ich frustrację, zbijamy ilość ticketów, które będą do nas wysyłać, czy mailowych zapytań, że hej, coś nie działa, hej, czekam strasznie długo, żeby coś się załadowało i nie wiem dlaczego. Musicie pamiętać, że bardzo często wynika to z frustracji i braku odpowiedniego informowania użytkowników, że coś się dzieje, coś się ładuje albo że muszą poczekać. Więc to są te właśnie najważniejsze elementy tego, jak nasz frontend powinien być ustrukturyzowany, aby w jasny sposób informował użytkowników o tym, co się dzieje w naszej platformie oraz żeby działał w sposób wydajny. I super. I myślę, że omówiliśmy sobie frontend całkiem kompleksowo, jak możemy o niego dbać i jego wydajność, więc teraz chciałbym porozmawiać o tym, jak zadbać o ten performance backendu. I tutaj wrócę do czegoś, o czym mówiłem też już na etapie planowania, czyli struktura bazy danych. Mianowicie jest to jeden z najważniejszych tematów, jeżeli chodzi o aplikacje, a zauważyłem, że w bardzo wielu agencjach naukowych, czy w ogóle w naukowym podejściu, bardzo często pomijamy. I z czego to wynika? Bazy danych bardzo często są przedstawione dla codziennych użytkowników, czy deweloperów, czy kogokolwiek innego w sposób podobny do Excela. I w automatyczny sposób nasz mózg oczywiście włącza ten małpi mózg, ten gadzi mózg, który zaczyna kojarzyć pewne informacje, odnosić się do nich, do pewnych skojarzeń i tak dalej. W mojej oczywiście opinii, to jest moja subiektywna opinia. No i ze względu na to, że mamy takie skojarzenie może trochę z Excelem, że są tabelki, tak, gdzie tworzymy sobie te bazy danych, że jest to takie proste, w sposób można tworzyć relacje między tymi danymi, że tak łatwo się do tych danych dostać, no to ludzie zaczynają to trochę deprecjonować i odpychać się, okej, dobra, to ja mam strukturę bazy danych, mam tutaj wszystkie dane, informacje, które chciałem tutaj zawrzeć, no więc super, mam już to gotowe, wyświetla się na to w frontendzie, działa to super. I oczywiście w momencie, kiedy jesteś sam i tworzysz tą aplikację sam i testujesz ją ty plus 5 twoich kolegów czy koleżanek, to jak byś tej aplikacji nie testował, to ona będzie działać super. Będzie działać super dlatego, że tych danych po pierwsze jest mało. Wasza 5 czy 10 nie jest w stanie wygenerować takiej ilości danych, jaką wygeneruje 500 000 użytkowników, albo 10 000 użytkowników, albo nawet 100 użytkowników, którzy działają w aplikacji już pół roku, bo to jest pół roku pracy 100 użytkowników, więc ciężko to nadrobić, jeżeli te dane mają być jakkolwiek sensowne, czy replikować, czy naśladować te realne dane, to Wam się wydaje, że ta aplikacja działa super i że będzie działać super. Natomiast to nie jest prawdą. W dłuższej perspektywie zobaczycie, że zaczniecie mieć bardzo duży problem. Jeżeli nie zadbacie o tą właśnie poprawną strukturę bazy danych na samym początku, to niestety będziecie mieć bardzo duży problem i wielu skarżących się użytkowników, którzy po prostu przestaną korzystać z Waszej aplikacji. Jak zadbać właśnie o tą strukturę bazy danych? Oczywiście zaznaczam, że może nas spotkać ta pułapka, że na początku jesteśmy sami, że jest nas mało i że zaczynamy korzystać, więc tam nic złego się nie dzieje, bo po prostu infrastruktura da sobie z tym radę i nie będzie zbytnio tym obciążona i też może na początku za bardzo nikt się tym nie przejmuje. Natomiast to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Jaki ma to wpływ? Po pierwsze, jeżeli struktura danych będzie zła, a na przykład w Bablu działa ona w taki sposób, że jeżeli mamy jakiś rekord w bazie danych, który ma 20-30 pól, to niestety, jeżeli wyświetlamy go na frontendzie, to my pobieramy te wszystkie pola. I co to de facto znaczy? Jeżeli macie listę użytkowników, a użytkownik w sobie w bazie danych przechowuje informacje o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, dacie rejestracji, adresie mailowym, haśle, o tym, czy potwierdził cookiesy, kiedy to zrobił, o swoim adresie zamieszkania, o tym, czy ma dzieci, o tym, czy ma żonę, o tym, czy ma psa, jakiś opis swojego profilu, zdjęcie profilowe, jeszcze jakieś inne informacje, tak, linki do social mediów, to tych danych się robi dużo. I oczywiście wy na frontendzie widzicie, ok, ale ja na liście użytkowników wyświetlam tylko imię, nazwisko i jego adres mailowy. To wy myślicie, że ściągacie tylko te 3 dane. Natomiast nie jest to prawda. W przypadku Babla działa to w ten sposób, że jeżeli pobieracie listę użytkowników, to nie ściągacie z bazy danych tylko tych pól, które widzicie, tylko ściągacie wszystkie pola. To znaczy, że jeżeli użytkownik ma 30 pól w sobie, tak, z tymi właśnie informacjami, jak imię, nazwisko, etc. i wyświetlacie 20 użytkowników, to musicie pomnożyć to 20 razy 30. Nie 20 razy 3,
czyli nie 20 razy 3 pola, które wyświetlam, czyli ta ilość danych, tylko 20 razy 30. To już nam daje zupełnie inną ilość danych, które de facto pobieramy na frontend, które pobiera nasz użytkownik, który korzysta z naszej aplikacji. I musicie o tym pamiętać. Inaczej to wygląda w Zano, kiedy my tworząc jakieś endpointy, które możemy pytać o listę z bazy danych, to w Zano już mamy kontrolę nad tym i możemy powiedzieć, ok, jeżeli to jest zapytanie, które ma taki parametr, to chcę, żebyś zwracał tylko te 3 pola i wtedy zwracamy tą małą ilość danych. Natomiast musicie mieć to z tyłu głowy, że musicie zawsze brać właśnie pod uwagę, że wasza struktura bazy danych w przypadku Babla będzie miała gigantyczne znaczenie, ile ma pól i jakiego rodzaju to są pola, czy tam są pliki, czy tam są obrazy, czy to jest lista plików i tak dalej, czy nie, czy na przykład jest to w Zano, gdzie mam kontrolę nad tym, co de facto mój użytkownik dostanie w odpowiedzi, że on na przykład dostanie tylko te 3 pola, a nie 30 pól. No i to jest jeden aspekt, który ma bardzo znaczący wpływ na to, jak wasza struktura bazy danych będzie wyglądała, bo ona też, tak jak już powiedziałem, w przypadku Babla powinna wyglądać trochę inaczej i w przypadku Zana powinna wyglądać trochę inaczej. To oczywiście, czego nie zalecam, to budowanie listy na przykład list plików w polach dotyczących konkretnego rekordu. Załóżmy, że mamy użytkownika i ten użytkownik wrzuca dokumenty na naszą platformę. To bardzo wiele osób ma takie podejście, że tworzy dodatkowe pole w użytkowniku, w data type typu użytkownik, gdzie daje pole lista plików. I wszystkie pliki, które wrzuca użytkownik, wrzuca tam. I on sobie tam wrzucił 10 plików po 10 MB, czyli łącznie 100 MB. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja ściągam jeden rekord z użytkownikiem, to ja ściągam automatycznie 100 MB danych, bo ja ściągam te wszystkie informacje, które tam są. Wszystkie informacje. I to jest bardzo złe podejście, które ja bardzo odradzam, czyli trzymanie list bezpośrednio w rekordach. Dużo lepiej jest zbudować osobny data type, który będzie miał relację, czyli informację, do jakiego użytkownika należy, i informację o pliku. I będzie pojedynczym rekordem. Bo dzięki temu mamy kontrolę nad tym, ile plików pobieramy, czy je w ogóle pobieramy, i pobieramy je na przykład dopiero wtedy, kiedy wejdziemy w detale konkretnego użytkownika i ściągamy tylko te pliki konkretnego użytkownika, a nie znowu, jeżeli wyświetlamy listę 20 użytkowników, to ściągamy 20 razy 30 i plus jeszcze razy ilość plików, które mają ci użytkownicy, więc już w ogóle jakąś chorą liczbę danych. Więc to jest bardzo ważny aspekt naszej struktury bazy danych. I oczywiście ja tutaj nie będę się rozwodził nad poprawną strukturą bazy danych, bo o tym byśmy mogli zrobić osobne w ogóle szkolenie, osobny webinar. To są też różne bazy danych w różnych notacjach, jeszcze inaczej to wygląda w różnych platformach naukowych, bo one pod spodem korzystają z różnych struktur baz danych, z różnych baz danych i tak dalej. Więc tutaj moglibyśmy zrobić o tym całkowicie osobne szkolenie czy osobny referat. Natomiast chciałem zwrócić na takie punkty ogólne, które mają bardzo wysokie znaczenie, czy bardzo duże znaczenie, przepraszam, nie wysokie, w aspekcie tego, jak powinniśmy dbać i że powinniśmy właśnie zadbać zawsze na samym początku o tą strukturę bazy danych, bo jeżeli o to nie zadbamy, to będziemy mieli problemy prędzej czy później i problemy, które będą bardzo ciężkie do odkręcenia, bo struktura bazy danych jest również uwzględniana na frontendzie i to na frontendzie, jeżeli zmienimy strukturę bazy danych, będziemy również musieli robić zmiany właśnie w strukturze naszej aplikacji, co będzie bardzo uciążliwe już na dalszym etapie, gdzie będziemy już mieli tą aplikację całkiem rozwiniętą. Kolejnym aspektem, o którym chciałbym pomówić, to jest tak zwane complex workflow, czyli skomplikowane, ciężkie, heavy workloady. Bardzo często spotykam się z tym, że te heavy workloady są robione na frontendzie i po pierwsze jest to złe z tego względu, że mogą one zajmować dużo czasu, a po drugie jest to złe, że wtedy to urządzenie użytkownika musi wykonać te wszystkie obliczenia, a nie wiemy de facto, jakie urządzenie ma nasz użytkownik. Czy on ma super ekstra drogiego laptopa, czy on ma jakiegoś starego Androida albo starego iPhone'a z 2010 roku, bo może 10 to przesadziłem, a na przykład z 2015 i to urządzenie już nie będzie tak wydajne i nie będzie sobie tak dobrze radziło jak nasz najnowszy iPhone czy nasz najnowszy Samsung. Tak? No bo nie będzie miało takiej mocy obliczeniowej. Bardzo często o tym zapominamy. Patrzymy przez swoje pryzmat, ja testowałem to na swoim nowym iPhone'ie, ja testowałem to na swoim nowym Samsungu i działało super. U Ciebie tak, ale Twój użytkownik może mieć dużo gorsze urządzenie, dużo starsze urządzenie, które już tak super sobie z tym radzić nie będzie. Więc raczej te powtarzające się workflowy, te ciężkie workflowy powinniśmy raczej wrzucać na backend i to backend nimi obciążać,
czyli przekazywać te informacje na backend, a na frontendzie wyświetlać po prostu rezultat. I to tak powinniśmy te workflowy strukturyzować. Bardzo ważne jest właśnie to, abyśmy wyważyli to, kiedy to urządzenie użytkownika powinno być odpowiedzialne za wykonywanie jakiejś pracy, a kiedy serwery. Bo znowu tutaj musimy wyważyć to, że nie chcemy wszystkiego pchać na serwer, bo będzie to bez sensu dociążanie serwera i zwiększanie kosztów jego utrzymania, no ale też nie wszystko wypchamy na urządzenie użytkownika, więc bardzo ważne jest właśnie wyważenie tego między jednym a drugim. Oczywiście są też takie workflowy, które wymagają bardzo długiego czasu wykonania. Załóżmy sobie, że mamy bardzo dużą bazę danych i nasz użytkownik chce wyeksportować do CSV dane z tej bazy danych, no i to zajmie powiedzmy 15 minut. Czy powinniśmy robić na frontendzie? Zdecydowanie nie. Użytkownicy nie zawsze zrozumieją, że to będzie trwało 15 minut. Nie zawsze będą mogli trzymać laptopa i stronę otwartą przez 15 minut, bo w momencie, kiedy opuszczą stronę, zamkną ją, no to przerwą też workflow. Musicie pamiętać o tym, że workflowy na frontendzie są wykonywane tak długo, jak na tym frontendzie jest zalogowany użytkownik i ma otwartą tą kartę. W momencie, w którym on tą kartę zamyka, de facto zamyka też workflow i zostaną one wszystkie przerwane. Więc jeżeli na przykład mamy właśnie taki workflow, który może zająć paręnaście minut, czy parę minut, powinniśmy wyświetlić użytkownikowi informację: hej, słuchaj, przyjęliśmy realizację tego, wiemy co chcesz zrobić, ale potrwa to paręnaście minut, czy parę minut, wyślemy Ci notyfikację, czy wyślemy Ci maila, kiedy skończymy. Wyślemy Ci link do pliku, który chcesz pobrać, żebyś sobie go pobrał w wygodnym dla Ciebie czasie, kiedy skończymy przetwarzać Twoje żądanie, bo może ono zająć parę minut. Użytkownik jest poinformowany, rozumie co się dzieje, rozumie dlaczego zajmie to więcej czasu, więc dla niego to jest ok, ale nie trzymamy go też na siłę przy tej otwartej karcie, bo na pewno większość z nich zamknie tą kartę. Przerzucamy odpowiedzialność na serwer. Serwer nie musi mieć użytkownika aktywnego, żeby wykonywał swoją pracę. W momencie, kiedy swoją pracę wykona, to wyślemy do użytkownika informacje. Więc tak powinniśmy strukturyzować właśnie te workflowy, jeżeli chodzi o backend i dbanie o to, co powinno się tam w naszym backendzie po prostu dziać. Więc to jest temat, który dotyczy workflow. Na koniec, kiedy już omówiliśmy sobie frontend oraz backend, chciałbym powiedzieć trochę o tym, a jak sprawdzać, jak podejść w ogóle do tego, do debugowania, czy do sprawdzania, gdzie de facto mamy problem. No bo tworzymy też te aplikacje, nie zawsze mamy czas się dokładnie zastanowić, nie zawsze też to, co wymyślimy, czy to, co zaplanujemy, będzie miało rację bytu w praktyce, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować i to też musicie o tym pamiętać. Więc na tym planowaniu też nie ma sensu, każdego przecinka, każdej kropki planować, bo nie jesteście w stanie po prostu tego robić. Więc jak podejść do tego, kiedy zrobiliśmy coś według planu, ale to nie działa? Po prostu nie działa. Co zrobić? No, jeżeli będzie to dotyczyło frontendu, no to oczywiście mamy DevToolsy w każdej przeglądarce, czyli takie narzędzie, które po pierwsze pokaże nam, co się dzieje przy ładowaniu naszej strony, cały workflow, czyli co się ładuje, ile czasu to zabiera, czy ten czas był dlatego długi, bo na przykład na coś nasz workflow czekał, czy tak długo trwała odpowiedź z serwera. Jeżeli to była bardzo długa odpowiedź z serwera, no to będziemy wiedzieli, że problem mamy po stronie serwera i to gdzieś tam musimy szukać tej przyczyny. Więc tak możemy sobie debugować frontend. Patrzeć po prostu w tych DevToolsach, co de facto było ściągane, ile czasu to trwało i gdzie de facto mieliśmy te najdłuższe czasy reakcji, czy najdłuższe czasy odpowiedzi. I tam też właśnie zobaczymy, że jeżeli problem jest na backendzie, to właśnie zobaczymy to tam, bo na przykład będziemy widzieli, że response from server zajął 10 sekund. 10 sekund to bardzo długo na wczytanie czegoś całkiem prostego, więc dlaczego to zajęło tyle czasu? No wtedy idziemy na swój serwer. Więc jak możemy to debugować na serwerze? No na serwerze oczywiście musimy wykonywać te workflowy i patrzeć w logi serwera. I patrzeć w to, ile każdy workflow czy każdy step zajął czasu i de facto na czym ten czas został spędzony. Tutaj oczywiście nie jestem w stanie wejść już w detale tego, gdzie będziemy szukać takich odpowiedzi, bo to musielibyśmy sobie omawiać na konkretnych przypadkach czy konkretnych zapytaniach, natomiast chciałem po prostu zwrócić Wam uwagę na to, gdzie de facto możemy szukać odpowiedzi w przypadku tego, kiedy coś zajmuje według naszych użytkowników czy według nas za dużo czasu. Na frontendzie
DevToolsy w przeglądarce, które nam bardzo wiele są w stanie powiedzieć na temat tego, jak nasza aplikacja się wczytuje, co ile czasu zajmuje i jakie jest źródło tego ewentualnego problemu. Jeżeli problem leży po stronie serwera, no to oczywiście zależnie od tego, gdzie mamy ten serwer, przeglądanie logów, przeglądanie cache'u, etc., żeby sprawdzić, gdzie de facto leży problem. Więc podsumowując, dzisiaj omówiliśmy sobie, jak dbać o performance aplikacji, nie tylko de facto no-codowych, tylko ogólnie jak dbać o performance aplikacji. Dałem Wam mały tip, jak dbać właśnie między innymi, jaka jest różnica między na przykład w strukturze bazy danych, jeżeli mówimy o Bablu albo mówimy o Zano. Wiadomo, każde podejście i każda platforma będzie się różniła, bo też możemy no-code łączyć z tradycyjnym podejściem, możemy łączyć tradycyjne podejście z no-codem, więc odpowiedzi będziemy szukać bardzo często w różnych miejscach. Planowanie będziemy wykonywać w różny sposób, bo inaczej będzie wyglądało planowanie do każdej różnej struktury bazy danych, czy do każdego innego rozwiązania bazodanowego i tak dalej. Ale omówiliśmy sobie, jak generalnie dbać o frontend i performance na frontendzie, czyli po stronie użytkownika. Omówiliśmy sobie, jak właśnie wyważać te workflowy, czy te wszystkie dane między urządzeniem użytkownika a naszym serwerem. Omówiliśmy sobie też de facto, jak dbać o performance na naszym serwerze, czy po stronie backendu, co de facto ma największy wpływ na performance po tej stronie. Więc ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny i da Wam jakiś ogląd na to, jak dbać o ten performance. Ja chciałbym tylko dodać od siebie, że jak najbardziej te wszystkie aspekty są też uwzględnione w platformach no-codowych i tam też z tym performance'em, jeżeli o niego zadbamy, nie powinno być żadnego problemu, nawet przy setkach tysięcy użytkowników. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Just No Code. Cześć!